Cześć, siemano, witam Ciebie serdecznie, dzień dobry. Tak jak obiecałem, jak zapowiadałem, jest nowy ZEB zamontowany w mojej ukochanej ramie, czyli w Antidocie, ciągle jeszcze rowerze prototypowym. Dzisiejszy materiał będzie głównie o tym widelcu. Widelec dopiero co wjechał do tej ramy, to są dosłownie jego pierwsze kilometry, ma przebieg 1 km, ale tak naprawdę dzisiaj, w ten piątek, miało wjechać zupełnie inne wideo, którego po prostu fizycznie jeszcze nie zrobiłem, mimo że pracuję nad tym materiałem już od kilku tygodni. I tak jeżeli ktoś patrzy na mnie z boku, to sobie może pomyśleć, no praca twórcy internetowego to musi być wspaniałe, jeżdżę sobie tylko na rowerkach, potem coś ponagrywam i pyk, film na internecie i wszystko się pięknie kręci. No oczywiście jak w każdej pracy kulisy czasami bywają trochę inne. I tak po prostu ja potrzebuję się z Tobą teraz porozmawiać, zwierzyć się, powiedzieć Ci o pewnych rozterkach, które mam. To wideo nie powstało z tego względu, że po prostu to jest taki materiał, który jak wiele materiałów u mnie na kanale jest materiałem sponsorowanym, czyli ktoś płaci za moją pracę wykonaną przy tym filmie. Dostaję film, gdzie ja pokazuję jakiś produkt na moim kanale i zauważyłem, że jest taka prawidłowość. Zauważyłem, że większość firm, tych dużych, potężnych, oni się już nauczyli, że lepiej nie wpływać absolutnie w żaden sposób na treść filmu, nie dawać żadnych wytycznych, dać recenzentowi totalnie wolną rękę i zapłacić mu tylko za to, że ten produkt jest pokazany na kanale. I taki model działa najlepiej. Natomiast są ciągle firmy, ja dosłownie mogę je policzyć na palcach tej ręki, chyba 3 albo 4, z którymi współpracowałem i to są firmy, które po prostu chyba jeszcze się nie nauczyły tego, że lepiej nie wpływać w ogóle na twórcę i są to firmy, które mówią, że ok, Darek, zrób materiał, wyślij nam, my obejrzymy, pomyślimy, co o tym myślimy, będziemy chcieli, to może coś wytniesz. Nie. Ja mam zasadę taką, że po prostu robię film i taki jaki będzie, taki będzie, nie zmieniam, nie modyfikuję. No i w związku z tym ten film o tym rowerze dosyć trudnym, bardzo mnie zmęczył psychicznie, rozwala się to trochę w czasie, a ja potrzebowałem po prostu Ci o tym powiedzieć. Więc ten film, o którym mówię, on będzie, natomiast dzisiaj spontanicznie mam potrzebę coś nagrać i mówię, dobra, zrobię widelec ZEB. Także wjechał ZEB do tego roweru. Ja mam tutaj małą ściągę, sobie przypomnę. Aha, dlaczego ZEB przede wszystkim? Dobre pytanie. Słuchaj, rama jest w tym rowerze jest absolutnie fantastyczna. Uwielbiam ten rower. Wjechał do tyłu też dobry damper, ale na innych damperach ten rower też wspaniale pracuje. Więc tył roweru genialny, natomiast z przodu miałem Ollinsa, takiego już starego, kombinowałem, sprężyna powietrzna, może 170 skoku, może 180, może sprężyna stalowa i po prostu no, cały czas coś tam było lekko nie tak, po prostu przód nie dawał rady do tego dobrego tyłu i miałem taki plan, żeby kupić jakiś widelec taki absolutnie topowy, jaki jest na rynku. Trochę rozmawiałem z ludźmi, wiadomo, są różne recenzje widelców na 2026 rok. Ja też ostatnio pojeździłem Foxem 38, fajny widelec, jeździłem też Podium i jeździłem też ZEB-em na evencie Pivota, tylko tam jeździłem ZEB-em o mniejszym skoku 160 mm. No i tak jak porozmawiałem też z ludźmi, ze znajomymi, mój znajomy Dominik Kozioł ma też ZEB-a w swoim Crestline'ie i tak rozmawialiśmy, dumaliśmy, no i stwierdziłem, że za własne swoje pieniądze kupię widelec, żeby się tam gdzieś nikogo nie prosić, kupię ZEB-a i padło na tego ZEB-a, który tutaj wjechał do tego roweru. Dlaczego nie kupiłem Podium? Przede wszystkim Fox Podium jest piekielnie drogi, jest ciężki, tak samo jak ten ZEB zresztą. No i też zauważyłem, że ile razy nie jeździłem na rowerze z Foxem z Podium, tam zawsze miałem problem z przednim hamulcem. Przypadek? Nie sądzę. Wydaje mi się, że po prostu te Foxy Podium, jak tam nie porobi Ci mechanik jakiejś magii, to one lubią żygnąć olejem prosto na tarczę hamulcową z racji tej odwróconej konstrukcji, przez to potem hamulec gorzej pracuje, więc Fox Podium odpadł, mimo że jest bardzo pluszowy i fajnie pracuje. Odpadł też Fox 38 z tego względu, że te Foxy 38, tam jest trochę loteria. Raz się trafi taka sztuka, co dobrze pracuje, raz taka sztuka, co słabo pracuje, a poza tym te Foxy są tak jakby ustawiane na osobę, która ma większą masę. Jak ważysz 100, to takiego Foxa idzie dobrze dostosować, ale tak jak ja ważę 7,7, jestem stosunkowo lekki jak na 45-latka, to zawsze tam w Foxie mam taki problem, że te Foxy są przetłumione. Teraz właśnie mam w Sanie też Foxa 38
8, nie najnowszego, ale tego poprzedniego i reboundy mam wszystkie totalnie odkręcone, żeby ten widelec w miarę wracał. Więc co robią moi koledzy? Niektórzy koledzy po prostu te Foxy 38 wysyłają do tego gościa, który się nazywa Kania, do Warszawy, do BFG. On tam bierze 2 czy 3 tysiące złotych za tuning nowego widelca i wtedy po prostu poprawia fabrykę i taka 38 zaczyna pracować dobrze. Ale mi zależało na tym, żeby kupić widelec, który wyjmę z pudełka i od strzała będzie dobrze działał. Jeżeli chodzi o instalację, no to ja sobie sam z tym poradziłem, bo sam dłubię w swoich rowerach. Co trzeba było zrobić? No nabiłem na dole oczywiście siodło, podłożysko z Cane Creeka, bo miski ma mistery całe z Cane Creeka, on jest takie fajne, jest z uszczelniaczem i przyciąłem sterówkę. Sterówka jest przycięta na 19,5 cm. Dodatkowo te zeby lubią, nawet te najnowsze, lubi się roztrzeszyć sterówka, więc zrobiłem taki motyw, którego i tak potem nie widać, ale na połączeniu sterówki z koroną pokapałem takim zielonym, bardzo penetrującym Loctite'em. On, mam nadzieję, tam troszeczkę spenetrował ten widelec i może dłużej będzie działał bez trzeszczenia. Jeżeli chodzi o ośkę, to też tutaj była fabryczna ośka na klucz 6 mm, natomiast ja zamontowałem taką ośkę, tą typu Maxyl, odkręcaną, ona idealnie pasuje, mam to przejęte z takiego wieloletniego zeba, długość tej ośki jak najbardziej gra, a ja potrzebuję często, jak wożę rower busem, zdejmować szybko koło i taki szybko zamykacz jest dla mnie mega praktyczny. Musiałem zdemontować ABS, ale o tym opowiem Ci później. Dobrze, jadę do lasu i za chwilę zrobimy takie wstępne ustawienia tego roweru, bo widelec jest wyjęty prosto z pudełka, więc trzeba go trochę dostosować. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej mojej opowieści o tych problemach twórcy. Wracając do widelca, tak jak powiedziałem, ten widelec jest nowiutki, wyjęty świeżo z pudełka. Teraz dosłownie przez Las Wolski przejechałem i tak patrzę, dotąd mniej więcej mi się ugina, czyli dosyć mocno ten widelec wykorzystuję, mimo że w zasadzie nic nie skakałem. Sprawdzę na sam początek ciśnienie. Ja w ogóle nie będę bazował na tym, co RockShox rekomenduje, raczej chcę to zrobić po swojemu. Mam ciśnienie ustawione 120 teraz po podpięciu pompki. No dobra, ustawię takie 122 ustawiłem PSI, zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o ten odbojnik, który jest na dole, tutaj w tych droższych wersjach tych zebów jest coś takiego, że na dole jest taka guma, która jest regulowana, a tutaj mamy miejsce, gdzie wkładamy klucz impulsowy szóstkę, kręcimy i ta guma się podnosi, wtedy zabezpiecza nas na samym końcu tego skoku. Tak jak powiedziałem, te Foxy często są przetłumione, jak jest z reboundem tego widelca, tak pouginam, taki nawet trochę się odkleja, a gdzie jestem w regulacjach? Raz, dwa, trzy, cztery. 4 miałem otwarte od maksymalnego, od otwartego, tak? Czyli widelec teraz mam totalnie najszybszy, jaki tylko może być. No i zobacz, koło się podrywa, widać, że jest trochę za szybki. Raz, dwa, trzy. Dam takie 3 kliki. Jeszcze szybko wraca. 4, 5 klików. No fajnie, bo po prostu przy tym ciśnieniu 120 PSI jestem w stanie ustawić rebound, mam 5 klików od najszybszego. Jeżeli chodzi o kompresję, to ja raczej wolę tak, żeby widelec był na szybko ustawiony. RockShox rekomenduje, żeby na początek zacząć od 0,0. Ja mam ustawioną kompresję szybką tak na -1 i kompresję wolną na -3. Czyli ogólnie mam tak widelec szybciutko ustawiony, ale na te warunki dzisiaj, na to błoto, powinno być bardzo dobrze. Jak zacząłem Ci opowiadać o tym widelcu, to nie powiedziałem o jednej dla mnie istotnej rzeczy. To jest jeden z powodów, dla których tak naprawdę wybrałem ten widelec. Mamy takiego Kamila, kolegę, który mega szybko jeździ i to jest chłopak, który jest mistrzem Polski aktualnym w enduro. No i on ciekawą rzecz mówi, że dla niego najważniejsze w zawieszeniu jest zawsze podwozie, tak? Nie tłumik, czy kompresja, czy odbicie, zawieszenie, czyli konstrukcja, tak? Ma być sztywno, ma nie być luzów i jeżeli to podwozie masz ogarnięte, to wtedy można się dopiero zacząć bawić tłumikami. No i wracając do tego widelca, ten widelec mnie bardzo przekonał pod tym względem,
bo on ma takie rzeczy, których nie widać, bo to, co jest w nim magicznego, zaczyna się mniej więcej w tym momencie. Czyli jak mamy te lagi anodowane czarne, średnicy 38 mm, to mniej więcej od tego miejsca do samego dołu, dokąd one sięgają, może gdzieś dotąd, one całe są takie totalnie powiercone jak szwajcarski ser. I to powoduje, że jak ten widelec pracuje, a jest tam dużo oleju, bo ma 30 ml, patrzyłem w instrukcję na lewej i na prawej ladze, to ten olej tam się chlapie i on przez te kanaliki przenika i cały czas są smarowane ślizgi. Czyli podwozie w tym rowerze mamy dobre wtedy, no bo po prostu te ślizgi są cały czas nasmarowane i ten ruch posuwisto-zwrotny. Wiadomo, że lubrykacja musi być bardzo dobra, to jak jesteś facetem i oglądasz ten materiał, to ja Ci nie muszę tłumaczyć. Więc ten widelec jest po prostu zawsze bardzo dobrze nasmarowany, ma ślizgi i wydaje mi się, że RockShox to opatentował, dlatego nikt inny na świecie na razie tego nie robi i to jest moim zdaniem totalny game changer. Dobrą opcją też jest, jak widelec Ci słabo chodzi, to odwrócić rower na drugą stronę, jak nie masz tego nowego RockShoxa i po prostu pouginać zawieszenie, wtedy na te ślizgi trochę oleju poleci. Zobaczymy, ten widelec jest totalnie bez przeglądu zerowego, jeżeli chodzi o to, gdzie go kupić, no to w różnych miejscach można kupić. Widziałem, że około 4000 zł kosztuje na niemieckich stronach internetowych. Można też kupić w Polsce. Importerem na Polskę jest firma Aspire, która ma siedzibę w Czechach i oni sprzedają towar polskim różnym dystrybutorom. Złapałem tutaj przewód hamulcowy trochę trytytką, żeby nie bił, bo ja mega lubię, jak rower jest ultra cichy, a ten Antidot jest cichy. Dobrze, lecę teraz na pierwszy zjazd, wybiorę trasę, jeszcze nie wiem którą. Tak właśnie się prezentuje Antidot z takim czerwonym widelcem, bo czerwone są najszybsze. Zastanawiałem się, jaką trasę pojechać i stwierdziłem, że chyba najlepszą trasą na takie testy to będzie trasa dzik i pojadę dzika, nie będę między trasami skakał, postaram się pojechać dzika 2, może 3 razy, żeby tak się oswoić z tym widelcem. Tak staram się, no na razie nie oceniam, po prostu jadę. Dzisiaj warunki w Lesie Wolskim są dosyć trudne, bo popadało w nocy, więc jest tak wilgotno, ale nie chciałem tego odkładać, tego początkowego setupu, bo w niedzielę mam nadzieję, że coś pojeździmy z kolegami, więc tak ostrzej w jakiejś dobrej lokalizacji, może będzie tu Luboń, zobaczymy, więc tak chciałem mieć ten widelec wstępnie już poustawiany. Trasa dzik, sporo zakrętów, ale tam niżej też jest Rock Garden. No tak, to ciśnienie wydaje mi się 120 PSI jest ok. Nie czuję, żeby widelec się jakoś nadmiernie uginał, ale tutaj na takiej trasie też nie ma. Tutaj ładnie sobie radzi na tych wertepach. Lubię też tę trasę tak pod testy, bo mamy tutaj taki skoczek, który mocno kompresuje, nic tam się nie działo i mamy tutaj też taką tarkę tam na hamowaniu, która powoduje, że tam się weryfikuje, który rower ma super zawieszenie, a który ma zwykłe. Kurczę, tak mam wrażenie, że teraz przód lepiej chodzi w tym rowerze niż tył. Ogólnie pozytywnie. Pierwszy zjazd na Zebie ever, jak ze skokiem, wykorzystuję na maksa, ale nie mam ochoty na razie dokładać tutaj tej kontroli do bicia, bo jest spoko. A i widelec ma 180 mm skoku, w końcu taki wjechał. Jak to mówią, dzisiaj w Wolskim jest pogoda dla koneserów. Chciałbym Ci powiedzieć jedną rzecz o ABS-ie boschowskim, który bardzo lubię. Bardzo lubię jeździć na ABS-ie Boscha i teraz tutaj czułem trochę właśnie taki dyskomfort, że na tym śliskim nie mogę po prostu mocno wciskać hebla. Muszę z powrotem kontrolować pracę tego hamulca. Jeżeli chodzi o sam system, ten ABS w Boschu, no to mamy tutaj urządzenie zamontowane do lag, no i bardzo ważnym elementem jest ta tarczka, którą przykręcamy na 6 śrub i to też jest ważny element. To jest taki adapter, który miałem zamontowany na wcześniejszym widelcu, do którego
którego miałem przykręconą tarczę 200, ale mocowanie było pod 180, czyli miałem taki element odsadzający, ale na tym elemencie też był zamontowany czujnik do ABS-u, który jest spięty do modułu i ten czujnik wyczuwa te impulsy z tej tarczki, dokładnie wie, jaka jest prędkość obrotowa koła, bo te dane są niezmiernie potrzebne. No i ku mojemu zaskoczeniu, jak odebrałem ten widelec, okazało się, że po prostu fizycznie nie ma szans, żeby ten element się zmieścił. Musiałbym tutaj coś rzeźbić, coś może przyspawać, a to jest taki magnes, to pozdrawiam Stevena, z magnezu są zrobione te golenie. Wie, o co chodzi, bo próbujemy jego Olinsa pospawać i tam jest MG60 chyba stop albo AM60. Nie pamiętam. Zmierzam do tego, że niestety ABS musiałem zlikwidować, bo nie ma tutaj miejsca. Dlaczego jest taki zbiornik tutaj zamontowany? Ten zbiornik się nazywa Linear XL i to o to chodzi, że inne są objętości elementów w ladze jednej i w ladze drugiej i żeby tą objętość, no bo sprężyna powietrzna tu jest zamontowana, ona zajmuje dużo przestrzeni. Jeżeli tego elementu nie było, to po prostu ta jedna część widelca się kompresowała, robiła się tam progresja i działała trochę jak taka dodatkowa sprężyna, więc oni powiększyli objętość dolnych goleni po to, żeby zrównoważyć lewą i prawą goleń, żeby ten widelec mógł głęboko wchodzić w skok. Linear XL to też chodzi o to, że ten widelec trochę pracuje jak sprężyna stalowa i tak mogę powiedzieć po tym pierwszym zjeździe, że jest naprawdę mega czuły. Ja na razie tego ABO nie ruszam, widzę, że widelec prawie do końca mi poszedł, ale w takich warunkach to ja wolę mieć go trochę większego, więc postaram się teraz jechać. Miałem jechać dziko, ale zjadę coś innego. Pojadę inną trasę, która nazywa się... Boże, nie Petarda, zapomniałem. Tasman, dobra, Tasman. Pojadę Tasmana, bo tutaj też są takie nierówne dojścia. Nie no, dobrze robi ten wideo, muszę przyznać. Dzisiaj warunki trudne, ale tak od razu nabieram pewności z tym widelcem. Tam jakieś korzonki wilgotne. Też chcę zobaczyć, czy tutaj nie będzie mi jakoś za bardzo nurkował na tych elementach, ale mam takie wrażenie, że chodzi bardzo podobnie jak Olins sprężynowy, który do tej pory był moim ulubionym widelcem. Nie no, czułość tego widelca jest oszałamiająca, siedzi mi i to nie jest materiał żaden sponsorowany, mówię co myślę. Zapłaciłem za ten widelec normalnymi własnymi pieniędzmi. Spoko, jest spoko. Na taką nawierzchnię nic bym nie regulował. I to jest właśnie zaleta takich widelców typu Olins albo ten RockShox, że ustawiasz ciśnienie, dostosowujesz rebound i tyle. I nie trzeba robić wielkich doktoratów. Koncepcję, nie koncepcję, tylko kompresję, tak jak powiedziałem, mam pootwieraną jak teraz, tak samo, tylko że Gabcio nie ruszył gumki. Ale jest ok, nie czułem absolutnie, żebym gdziekolwiek tym rowerem dobił. Biegnę szybko, żeby nie zniknęło. 23 kg waży ten rower. Ja przepraszam bardzo Antidota za to, że ważę rower, który jest pobrudzony w błocie. I tak pozwól, że jeszcze taki zrobię szybki bike check tego roweru. Wróciła tutaj do mnie kierownica karbonowa Bontragera, którą bardzo lubię. Ten widelec 180 skoku, zep bardzo ciężki, 2,6 kg. Opona z przodu i z tyłu taka sama, dokładnie. Z przodu ostatnio założyłem świeżą gumę. Ja jeżdżę tylko i wyłącznie teraz prywatnie na DH Casing. Co ciekawe, nie mam z tyłu założonej wkładki żadnej, z przodu też jeżdżę bez wkładki. Tak na chwilę testowo wróciły też te dłuższe korby 165 mm. Jeżeli chodzi o napęd, to ta przerzutka troszeczkę hałasuje. Te sprzęgła nie są tak mocne jak teraz w tych nowych przerzutkach AXS, w tych GX-ach i X0. Natomiast ta przerzutka jest bardzo tania, kosztuje 300 nowa, no i mam bardzo dużą odległość między wózkiem a podłożem, więc tani napęd, dobry, działający na linkę.
stalowa zębatka z przodu, Fox X2, nowa, przetłumiona, otwarta, maksymalnie 205/65. Stare siodełko, które uwielbiam, sztyca 200, weszłoby tutaj nawet 240, bo jest duży insert w tej sztycy. Manetka, jakieś, nie wiem, X coś tam, może X0, nie wiem. No i zamontowana Sigma, którą bardzo lubię. Hamulce XTR teraz bez ABS-u. Z tyłu klocek D02S Shimanowski, a z przodu jeszcze założony cały czas ten chiński ZTTO, który całkiem dobrze działa. Jeżdżę tylko na karbonowych kołach prywatnie. To jest koło też Bontragera, jeszcze z Treka. Pozdrawiam Marcina Ziemeckiego. Przepleciona obręcz na grube szprychy, bo jak były cienkie, cienowane, to ciągle te szprychy łamałem. Teraz jest szprycha 2 mm gruba od początku do końca z Sapima albo z DT Swissa, nie, chyba nie pamiętam skąd, i silnik zamontowany Bosch CXR. Wystaje tutaj taka magiczna wtyczka, bo to jest wtyczka, która była podłączona pod ten moduł ABS-u. To jest jedyny kabelek, który szedł do silnika, żeby ABS działał, ale ABS jest wypięty. A jeszcze chciałem Ci pokazać taki numer. Ja się obawiałem, co to się stanie, jak ja wymontuję ten ABS z tego roweru, czy nie będzie jakiegoś fatal erroru, czy nie trzeba będzie wzywać posiłków. I teraz jak ja włączam ten rower, to na samym początku tam ABS coś się świeci i wyskakuje informacja, że problem z ABS-em, z restartu e-bike, ale daje tylko przycisk OK. Potwierdzam słabą baterię w moim telefonie i absolutnie już nic się nie dzieje. ABS nie działa, ale też nie wyrzuca kompletnie żadnych błędów. Tak się prezentuje Antidota wisząca na drzewie. Dobra fura, karbonowy koszyk z Gianta. Tak już poszedłem w ogóle w tym rowerze, że nie tam jakieś takie rzeczy, żeby coś pokazywać, tylko takie po prostu wszystkie rozwiązania są takie moje, jak lubię. Hamulce są takie, bo je lubię. Napęd jest taki, jak lubię. Sztyca, siodełko, wszystko, niektóre rzeczy brzydkie, ale zajebiste, i ten widelec też jest spoko. Już tak, żeby zakończyć temat tego odcinka i temat tego widelca Zeba. Jestem pod wrażeniem, dobrze ten widelec chodzi, jestem zadowolony, to są takie pierwsze wrażenia. Wiem, że te Zeby mają taką przypadłość, że lubi w nich się roztrzeszczeć sterówka. Mój widelec jest z maja 2026 roku. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Nie oklejam go żadnymi foliami i będę jeździł i sprawdzał wytrzymałość lakieru, tak jak ten widelec jest. Miałem trochę obawy przed zakupem tego widelca, bo jedna rzecz, co mi się w Zebie nie podoba, to jest jego masa, bo ten widelec jest bardzo ciężki. Nie ważyłem go, ale według specyfikacji masa tego widelca to 2,6 kg, to bardzo dużo, bo Olins, na którym teraz jeździłem, powietrzny, on miał masę 2 kg, więc 0,6 kg to jest bardzo dużo, ale sobie też sporo myślałem o tej masie i tak naprawdę, jak się zastanowisz, to ważne jest też, gdzie jest ta masa, bo jest masa resorowana i nieresorowana, więc w zasadzie ten element, który wykonuje pracę i chodzi góra-dół, który ma być stosunkowo lekki, w tym widelcu, wiadomo, ten dół jest podobny jak w starym Zebie i jak w innych widelcach, więc ta sama rzecz, która chodzi góra-dół i powinna być lekka, ona jest stosunkowo lekka. Ciężkie są po prostu bebechy tego widelca, te grube lagi, ta korona i tłumik i sprężyna powietrzna i tak dalej, więc wydaje mi się, że powinno być nieźle. Też dużo myślałem o tym ABS-ie, bo ABS Boscha ma taką małą wadę i zaletę, w sensie uwielbiam jego pracę, pasuje mi to, jak pracuje ten ABS, zwłaszcza w wersji Pro, i z tym ABS-em jest tak, że to jest 220 gramów zamontowane, no akurat nie na tej ladze, tylko na drugiej, czyli w takim miejscu, gdzie chcemy mieć niską masę, i tam jest to 220 gramów zamontowane i nawet myślałem sobie, żeby ten ABS, ten cały moduł ABS-u przenieść tutaj na górę, mieć przy główce, żeby na stałe był zamontowany, żeby ta część pracująca była jak najlżejsza, ale zobaczymy. No tutaj życie mnie szybciutko zweryfikowało, kminiłem, jak to przenieść na górę, czy wiercić główkę ramy, a okazało się, że ten zbiornik na dole nie pasuje, jest w kolizji z czujnikiem ABS-u, więc musiałem to zdjąć. Ogólnie wielkie dzięki, ja mówię już nieraz, firmie Antidot za to, że taką ramę już dawno temu mi sprezentowali i po prostu jestem szczęśliwym facetem, mając możliwość jeżdżenia na takim rowerze, który jest absolutnie topowy. Z rowerów, na których jeździłem, to po prostu nie ma roweru dla mnie, którym by tak zawieszenie dobrze pracowało jak w tym Antidocie. On ma swoje wady, o
o których ja wiem i o którym wiedzą chłopaki z Antidota. Nie ma rowerów idealnych, ale ten rower jest dla mnie takim punktem odniesienia. Po prostu na niczym innym lepszym nie jeździłem i teraz jak jeszcze wleciał widelec, który dorównuje temu zawieszeniu, to w ogóle jestem w niebo wzięty. Zabawkę mam taką trochę brzydką, siodło obdarte, ale ten rower jest w takiej specyfikacji po prostu jak chcę, jak lubię jeździć i bardzo mnie ta jazda cieszy. Wielkie dzięki za to, że wspierasz kanał. Jest tych osób wspierających na czas nagrania tego materiału 40 osób. Czy to jest dobry kierunek, żeby mieć te wideo tylko dla wspierających? Nie wiem, eksperymentuję. Komentarzy pod tymi filmami dla wspierających w zasadzie nie ma. Jeśli możesz, to proszę daj znać, czy to jest według Ciebie dobry kierunek, żeby robić te filmy tylko dla wspierających, takie w luźniejszej formie, trochę przegadane. Dzięki w takim razie za oglądanie z prądem. Hej!